Kombajn sam nie ruszy, kombajnista na dole. Ładne żyto. Suche, ładne. Żywa słowa, nie można już ukręcić. Zobacz, to widzisz? Ja. Hala. Romuald Rubinowicz. Tylko żeby nie wyleciał, bo jak wyleci, to kombajnista z pudła nie wyjdzie, jak wyleci w header. Tak, ja z pudła nie wyjdę. To nie szkoda mnie kamerzysty, tylko mnie tego w pudle siedzieć. Wolności szkoda. Czego? Wolności! Do wolności, właśnie. To nie są żarty. Strasznie gęste, tak jak widać, gęste jeden łan, no nie? Tu pochylony jest w tą stronę, łapie tutaj, no i czasem się raz, tam na tamtej stronie raz mi się zapchało, no i tu raz. Na winie, no przecież nie można jechać, bo wyłamie, bo to widło, no nie? Będzie ściągać coraz więcej, więcej, w końcu skończy się tu połamie, bo to widło. No dobra, stanąć, jechać dalej. Już się przydaje. Już się przydaje, mówię, tam od tego. Gęste i chwyta tam na dziupa, no to widło i zawija. I łapie mi po prostu na boczny bieg i zawija mu to widło. Trzeba stanąć po prostu i odwinąć, bo inaczej to będzie coraz więcej aż do wyłamania. Zawinęło. Tu na przykład zawinęło, trzeba noża i wyciąć, bo po co się szarpać. Do końca dojadę. Do końca dojadę i trzeba będzie sypać. Zapcha mi się mocarnia. Nie można wyłączać, mocarnia musi chodzić chociaż na pół obrotu, dlatego że mi się nie zapchało zboże. Kombajn sam nie ruszy, kombajnista na dole. Ładne żyto. Suche, ładne. Nie ma robali, nie, czyste. Nie ma robalka.
Ale wiesz, trzeba zobaczyć, czy nie gubi. No Można taka żywa jeszcze, nie? żywa słoma nie można ukręcić, wiesz, zobacz o. No ja czuję, że ona taka, wiesz... Żywa słoma nie można jeszcze ukręcić, zobacz o, widzisz? Jakby była słoma, przestała, to bym ukręcił, a tak nie można, powrócko robię, no nie mogę urwać. Żywa słoma jeszcze. Ziarno dojrzałe, ale słoma jeszcze żywa. Wiesz, nie gubi? Nie. No można jedno oczko, wiesz, i wiesz, może popuścić klepisko jeden ząbek, bo widzę, że tłucze ziarna. Tu, wiesz, tam nabiera, na tamten dziób, A po co rurę zdjąłeś? jako rurę. Rurę to Rurę było, zdjąłeś. ale Ale łapało, ona gniotła i wtedy nie nabierało. nie gadaj, bo brało pod rurę, tak samo ciągnęło jak cholera. Tam jedynie by dała deska, wiesz, skoczna, bardzo wysoka. Zdejmuje się pierwszy raz jedzie się, żeby w lesie drzew nie zaczepić. A teraz drugi raz może jechać rurą. Można, śmiało. Zluzowała mi się nakrętka napinacza tego. Napinacza pasków, headeru, no i muszę dociągnąć, bo przestają paski ciągnąć. A tu miałem 24 płaskie z pokrętłem boczkowym, akurat dało licho nie wziąć skrzynkę, ale to niedaleko do chaty. A tym to ciężko wziąć. Daję w kość, dlatego że bardzo wysokie żyto i bardzo gęste, zobaczy pan, jedna łama. I tu z tej strony, jak jest, to nabiera mi tam ten dziób, no i trzeba się przytrzymać. Daję w kość, no ale ważne, że pogoda, że nie leży. Tylko, że jakby leżało, no nie? Dobra. Drobna awaria usunięta. Da radę. Pasy naciągnięte, można jechać. Słoma jak żywa. Ale będzie słoma. Masa słomy będzie na sztuce się wyżywa. Dobra, można jechać. He. Za dużo nie wolno, tylko się człowiek zalewa potem. Parę łyków i dość. Dobra. Albo odrzutnik, albo mocarnia, bo rozumiesz, dym po pasach poszedł. Albo odrzutnik, ale odrzutnik raczej prędzej mocarnia. To takie cholera gęste, że przecież na zwalniaczu koszy. Cały czas na zwalniaczu. Kurtyba. Szkoda mówić. Nie wiem, czy awaria, czy się zapchała mocarnia, czy odrzutnik. Prędzej mocarnia. Bo gęsta słoma. Dojdziemy. Wejdź na mostek, popuść klepisko. Do dołu, maksymalnie do dołu. A jeżeli jest ogranicznik, to odkręć tam tę śrubę i puść klepisko do dołu. Mocarnia się przypchała.
13, zanim tam 13 przypchało. A jeszcze. No co, trzeba łom odblokować i łomem nakrętkę ruszyć na wale. Bo rękoma ja w ogóle nie ruszę tego klepiska. W ogóle cepa nie ruszę rękoma. Słoma gęsta, ciężko ma po prostu. Mocarnia ma ciężko bardzo. Kurzu zjadłem trochę. Tamta strona trzeba krętkę wrócić. W którą stronę weź Nie, pokaż. nie, w tamtą stronę. Odwrotnie, tam. To mów mnie na tą stronę. Bo on bierze w tą stronę, zabiera. To skubane. Jeszcze dokoła. Czekaj. A może trzeba było odwrotnie wyrwać. Jeszcze raz. Może ja wejdę teraz, wiesz? Może co wyrwę tam. Tak użyło się wody. Ale co jeszcze to lżej, no nie? No nie rusz, zaraz wyłączysz i pójdzie. No tak. Tak. Kurczę się diabł. Nie, jest jakiś przyspieszaczy na zwolę. Pojechałeś za szybko? Ja jadę cały czas na zwalniaczy. Gdzie na przyspieszaczy, to jest zobacz, jaki urząd Boża. Wiesz, Dobra. jedynie tam na dole na poprzeczniaku to mogę szybciej jechać i trochę z dołu. Tu wszystko do głowy jechać, to jest jeden łan zboża. Dobra. Ma co robić. No, rękoma mogę od biedy ruszyć. Ale tam słoma jest w nim, wiadomo. Chodź tu. Posłuszne. Dobra. Jeszcze trochę zabezpieczyć i będzie grało. Powinno iść. Przypchało się, aż dym po pasach poszedł. Temperatura, co? Stanęło. Silnik ciągnie. A będą zablokowali słowa. Kurde. Usłyszałem, że coś ciężko ma, wyłączyłem mocarnię, ale dym po pasach leci. Już leciałem, chciałem gaśnicę brać, nie mamy żarty. Trzyma, to normalne, że tam bierze, a tu nie bierze z tej strony. Znowu się zapchała mocarnia, bo jest tak gęste, a tutaj tu łapie na dziób i później jak już header i siła headerów puści, dużo mocniej to zawalił mocarnię i wszystko. Więc nie mieli zrobić diabeł porządku. Powinien być porządny dziupaj. To jest takie zboża kościanie, żółte, które jest ugryzione. Powtórka z rozrywki. Po co ci tak się... A już skoszę to zje. No ale zobacz jak nisko tniesz. Przy samej ziemi ciachasz. Kurde. Zostaw ściernisko. Zobacz jak tu jest. I ty przytrwałeś. No takie ściernisko zostawiasz. No kurde. Przecież mam tej słowy zostawiać. Oho. Nie, czekaj. Może trzeba z góry wziąć. No z góry. No tak to... Wesoło nie było. I ta słoma jeszcze jak żywa.
Została i deszczu i Słowa nie kruszy się i ta słowa. w ogóle. Żeby była krucha, to ona by ją by... Bęben by ją rwał i łatwiej by ona przychodziła, ale właśnie jest tak żywa. Tak, pomogę. Cześć. Jeszcze raz. Uważaj na ręce. To już jak masz tak, to ja... Nie, czekaj. Jak mamy tak nisko, to ja stanę na to i to pójdzie. To ręce zabierz. No i poszło. Przemieliło. A tam masz dym z mocarni z tyłu. Poszedł z wyrzutnika słowa. Cholera jasna. No. Strasznie duma. O, proszę. Kamera niech pokaże. No. Masa słomy. Wyżej do oczu moich kłos się. Wyżej łba. No kłos, o zobacz, kłos wyżej łba, faktycznie. Wyżej łba. No przecież to nie No i czaruje. pochylone wszystko w jedną stronę. Pochylone w jedną stronę, jak mamy taką masę, tu przytrzyma trochę na boku tego stołu, a później jak tam ślimak chwyci, no to zadławi albo zadławi ślimak, Ale weź tnij trochę wyżej, bo to będzie albo mocarnie, no spróbuję trochę wyżej ciąć. Niech to szlak trafi. w sobocie akurat. No jeszcze tu zostało, no co, tu zbiornik jeszcze. Parę razy Parę razy przyjechać. parę razy trzeba się pomozolić, no niestety. Nie pogonisz. Nie pogonisz. Jak pogonisz, to i stoisz. Zwykle żyto jest takie. Niby jak się kupuje, to mówi, że to jest słaba niska, to są bajeczki. Zawsze rośnie tak. Zresztą tu jest, tu było stare pastwisko, ziemia tu nawożona, ale nie. Robi się pastwę wiele lat. Jest ziemia jest tu nawożona, miało z tego rosnąć. Lewo, poszło. Jeszcze tu zapchało się, jeszcze szlak trafi. Jeszcze w headerze ślimak się zamknie. Ja myślałem, że ona trochę deszczu, że ona będzie się kruszyć jak guzik. Bo gdyby ona się łamała, to kombajn wtedy łatwiej po prostu rwie ją, łamie i łatwiej przechodzi przez maszynę, przez mocarnię w ogóle łatwiej przechodzi. Burząc słomy. Bierzemy garściami słomę, tam słoma idzie garściami, wiesz? Weźmiemy słomę garściami, pójdzie. A to ciągniemy, czekaj, do góry. No do góry. Nie. Żyblicie. Tak, zaraz zobaczę. Może i tak? Czekaj, nie, pasy całe. Pas nie strzeli, to znaczy zablokowało się tu. Nie idzie w ogóle wyrwać. Wiesz, ja mam z dołu, tam z dołu złapać, wiesz? Tylko uważaj na kosę. No. Teraz pójdzie, teraz pójdzie. Jeszcze. Czekaj, bo tu zapchało się na tym. Tu. Ale to jest ekologiczne, ale nie widziała ani garści nawozu. Nie, no najdroższe chodzi o pracę. Tak, prawda. Tak, no i ludzie mają różne... Żyto w skupie jest w tym roku po niecałe 500 zł. Ona to bardzo tanie. Bardzo, Pszenica jest po 600. bardzo tanie. Także mówię, to nie najdroższe żyto. Dobra. Czekaj, bo siedzę w ślimaku siedzę. Już taką przemieloną to chyba pociągnie, no do cholery, Nie, kurde. no to tak to pociągnie, to było... Blokada Dobra. była dokładna. Tak to wygląda. Jest pięknie, po prostu pięknie. Sielanka, no nie? Obija się, no nie, na tym Mówię kombajnie. trochę wyżej kość, no bo kurde, no Dobrze, zobacz skoszę. jakie ścielisko zrobiłeś. No zobacz, czy to jest niskie ściernisko, że tu Dobra, poszło dobra. na poprzeczniku. No tu na poprzeczniku, No. tak. Tu trochę może za nisko. Przy samej ziemi, zobacz. Dobra, ja lubię nisko kosić, No ale- wtedy dobrze uprawiać. No dobra, przeżegnamy się, może pójdzie.
to z brzegu pole, tam na przykład od trawy, no to jest szybciej przewiane, szybciej dosycha, no bo jest dostęp powietrza, a taki środek, no to jest zablokowany, nie? No, jest zapchane, że można iść i szarpać. Odechciewa się człowiekowi rolnictwa, nie? Nic nie mówię. Wyrażasz nieustanną miłość dla uprawy rolnej. Pomimo wszystko, co by się nie działo. Oddamy w 100%. No teraz będę kosił w pół, już mam dość. Będę kosił w pół par go. Ale zobacz jakie jest ściernicho, kurde, na 2 cm. Wiesz, A ze ścierniska jak szedłem, to po nogach rosa pryska. to już odpuściłeś. No kurde, dlatego go zabijasz cały czas. Odpuściłeś, Zobacz, w ogóle ale, nie ma ścierniska. ale słuchaj Daniel, kosiłem przedtem, to się nie zabijało tak Ale samo. tam miałeś z brzegu pola może inaczej obwiane. Ja mówię, teraz szedłem po tym ściernisku, to czułem krople rosy Pewnie słowa się już odpuściła, wiesz? na nogi. No właśnie, a jeszcze tak znowu nisko wziąłeś przy samej ziemi. Ziemia jest wilgotna. No spróbuję w pół kosić. No i co, znowu trzeba szarpać. Szlak trochę. Deszcze padały, że słowa krucha, słowa jest jak żywa. No ale kurde, to już jest 4. zapchanie, czy 3. kombajnu. Zaraz ja nogą stanę. Nie no, to idź na dół, ja będę nogami stał. Ja trochę starszy. Oho, Czekaj. odpuściłeś te pistole? Teraz. O, teraz tak. Teraz. O. Zaraz dostaniesz osłoną. No nie Jasna, otwieraj jej! jasna cholera. Czy musisz tam wchodzić? Chodź tu do... Że to nie ma zabezpieczenia. Pierrole Co robisz? jasnego. Nie idź tam. Po co wchodzić z tyłu? Ja sobie z nią poradzę. Puść. Idzie. Nie trzeba psuć. Dobra, na mostek. Teraz w tym momencie się nie zabił, także nie zapchaj. Tak ogólnie to fajnie, tak cały tydzień pracy zakończyć z takim przytupem. Człowiek czuje, że żyje. Tak jest. Dzisiaj sobota, wieczór. Także tydzień się kończy z przytupem na fest. Żadna dyskoteka się nie uda. Jeszcze ile zboża stoi na polach. A tam wszystko też wasze? Tak. 17 hektarów masz. A ile tutaj jest na przykład to pole? To jest niedużo. Tutaj to co kosimy to jest kawałek 1,5 hektara. 1,5 hektara. Ale nie, tam jest inne zboże. Zboże jest takie troszeczkę wyżej kolana. Będzie dobrze. Tak, tam o połowę niższe zboże jest. Bo jak mielibyśmy to kosić tak jak tutaj, to dzielilibyśmy się opłatkiem na koniec koszenia. Podejrzewam, że te żyto dostało wodę w nieodpowiednim momencie i dlatego że tak koszy. Ja też tak myślę, że... Może żeby dostało wodę w maju, tak jak powinno dostać. Tak. Było inaczej, a ono już zaczęło przysychać i wtedy poszły deszcze i wszystko przytrzymało. Zobacz jak krótko przyciął, patrz. Widziałeś? Poszedł nad samą ziemią 2 cm. Tak? No, ojciec ma to do siebie, że on lubi bardzo krótko kosić, bardzo niziutko, no ale mówię, w tym przypadku niewskazane, no bo nie ma takiej potrzeby. A żyto jest ekologiczne, bo jest ekologiczne w 100%. Żadnych oprysków, żadnej chemii, żadnych nawozów. Tylko zrobiona była uprawa, zabiegi agrotechniczne, nasiono wysiane i zostawione same sobie. No i sobie poradziło. I powiem, że nawet dość fajnie sypie, bo tutaj mamy kawałeczek 1,5 hektara, już nakosiliśmy 3 zbiorniki, a zbiornik w tym klasie troszeczkę jest większy jak w bizonie, no to uważam, że jak na takie zboże bez żadnej chemii, bez oprysków, bez nawozów, grama nawozu nie poszło na to. To jest fajnie. No i dlatego mamy też od razu do wszystkich hejterów
Proszę najazd zrobić na ściernisko. Mamy zielono w ściernisku. Po deszczach powschodziły teraz jakieś chwastki tam, dlatego że nie było oprysków. Żadnych oprysków i żadnych nawozów. No gdyby było opryskane, na pewno by nie wzeszło. Chociaż widzę, że w łanie mamy bardzo czysto. Tak popatrzeć na łan, nie ma żadnych chwaściorów, żadnych rumianów, osotów i innych habazi. Zdrowe pole, ekologiczne, nie strute. Ściernisko pana Romka, zobaczcie ludzie. Ludziska, zobaczcie, jak niziutko skoszone. A tu jest też ściernisko pana Romka. Po zmianach kazałem wyżej kosić, no bo kombajn się ciągle zabija. Tutaj już w spodzie jest rosa i trzeba wyżej kosić. No a ojczulek, no niestety on uparty i ma być nisko. Ale po co? Przecież to talerzówka przerobi, pójdzie w ziemię, przekrachcieje, przegnije i... Ale jak to mówią, starych drzew się nie przesadza, także... Jeden gospodarz łapał się za podłogę. Wejdzie stoi jak na gospodarz. O mój kurde, on ma przyspieszenie. Tak. Pusto, wyleciało wszystko. Hop. Niech to szlak trafi. Ale po prostu to jest tak, bardzo gęste i słoma żywa. No, na koniec zacząłem niżej kosić, no to poszło. Bo już uważam, że już teraz to już się słoma to odpuszcza, bo już rosa spada. Słońce zaraz zachodzi, to już słoma się odpuszcza i wtedy jeszcze ona bardziej jest mocna. Nie do urwania. Bo lepiej się kosi, jak słaba jest krusza, wtedy mocarnie się kruszy, po prostu nawet w podajniku się kruszy. Tu przydałby się po prostu taki porządny pałuk, żeby był z dołu pałuk taki zabudowany tutaj blachą do tego miejsca. Żeby po prostu, ile tylko jest na regulacji tego motowidła, żeby po prostu nie dostawało się tutaj zboże bo zboże jest pochylone, tu się dostaje, a tam trzyma. No i robi się bałda. Tamta strona stołu ładnie zbiera, a tu się zbiera, a później jak ślimak chwyci, to no i albo zapcha podajnik, tu ślimak, albo mocarnie. Jedno z dwóch. A jak uprze się, to zrobię ten dziób, bo się wkurza mnie to. Przydałby się. Oczywiście, że zrobię. No drodzy internauci, żyto skosiłem. Żyto posypało ładnie. Były drobne przestoje, dlatego że żyto to jest, mierzyłem kłos, to kłos jest dosłownie czubek mojej głowy, jak wyprostowałem. Także jest gęste, łan jest wysoki, duży. Kosiło się na zwalniaczu, dlatego że jakby się pojechało szybciej, i tak mocarnia by się zapchała parę razy. Do tego słoma jest żywa, dlatego że żyto dostało późno deszczu. Gdyby ono dostało deszczu w maju, a ono dostało deszczu, jak już ono zaczynało dojrzewać. I ta słoma, że tak powiem, odżyła i ona jest teraz nie do urwania. Próbowałem ją kręcić, to można skręcić powrósło, ale jak powrósł, ale urwać tego nie idzie. No i to jest to, że po prostu przy tak dużej masie tego zboża to albo zapcha się tutaj w
w headerze ślimak, łącznie z podajnikiem, albo mocarnia. Mocarnia nam się kilka razy zapchała. No i wtedy trzeba odpuścić klepisko, popuścić i włożyć łom. Tam jest na końcówce wału tego bębna mucącego jest po prostu taka nakrętka specjalna, gdzie można włożyć łom, no i na siłę obrócić. No ale skosiło się dobrze. Żyto suche, posypało ładnie. Bez nawozów. Bo tam było stare pastwisko, także ziemia miała dość nawozu, krowy się pasły przez dużo lat. Jeszcze jedno powiem. Pozdrawiam moją największą fankę Elę. Wszystko. Dziękuję. Fajny toporek, bardzo dobrze się sprawuje, cacy. To jest po prostu do tego, żeby sobie urąbać takich gałęzi na ognisko, prawda? O tak na ognisko rąbać. Fajnie, no nie? Do przycięcia gdzieś krzaków. Jest zręczny, przydatny. Drodzy internauci, zapraszam Was do wspierania kanału przez Patronite'a. Romek Zaklinacz Byków. Drodzy internauci, serdecznie pozdrawiam Kacpra Rogoza oraz Dariusza Zembalę i dziękuję za wsparcie kanału Romek Zaklinacz Byków.